A co my będziemy robić tym razem? To nie będzie historia tylko o składaniu mebli, ponieważ wtrącimy także wątek kulinarny. Jest to ciekawe dlatego, że robimy to z owocem opuncji. Pierwszy raz w życiu coś takiego jem, dlatego zamówiłem, żeby zobaczyć co to jest. Nie będziemy wam polecać tej knajpy. Zwiedzimy wyspę i pokażemy wam. Sklepy, restauracje. To jest bardzo luksusowa. Stracimy i uratujemy razem życie. I odebraliśmy mu życie. Ale ten kwiat żyje. Tego koniecznie zostańcie z nami do końca. Witajcie w kolejnym odcinku. Gata się wystraszyła. A co my będziemy robić tym razem? Tym razem troszkę inaczej, troszeczkę spokojniej. Będziemy robić to, co lubię najbardziej, czyli nie za bardzo. Będziemy składać meble na pewno. Weźmiemy się trochę za nasz taras. Agata właśnie na nim działa. No, może dużo powiedziane, taras póki co wygląda to nie najlepiej. A przed nami dzisiaj oczywiście tutaj już mamy uszykowane komody, dwie do złożenia. Jeszcze gdzie będą stały, jak nie wiemy do końca. Co tutaj dalej? O, fajnych rzeczy. Bardzo szybko przyjechała nam paczka Polski, już oczywiście rozładowana częściowo, to już same, no parę rzeczy jeszcze zostało. O, wczorajszy zakup. Możecie zobaczyć takiego oto sztucznego kwiata. Stwierdziliśmy, że ze względu na to, że nie ma nas tutaj za często, liście też spadają na dół z tych żywych kwiatków, więc kupimy coś po prostu sztucznego, żeby to tutaj nie przeszkadzało. W salonie natomiast na dzisiaj, o tu Agata działa ze swoim ulubionym kwiatkiem. W salonie na pewno chciałbym się zająć przede wszystkim tą tutaj szafeczką, która miała być szafką taka jak jest teraz. Natomiast oczywiście w Leroy dali nam szafkę cargo, więc muszę to zdemontować, wywalić ten cały środek i zamontować szafkę cargo. Przymierzę się do montażu tutaj frontu do lodówki. Nigdy tego jeszcze nie robiłem, więc na pewno nie będzie to łatwe. No i mamy jeszcze firanki. Wczoraj udało nam się dostać, więc też zawiesimy. Byłeś szczęśliwy, kiedy je wybieraliśmy. Bardzo byłem szczęśliwy, jak je wybieraliśmy, naprawdę. Musimy trochę szczerze też odpocząć. Od momentu zakupu minęło już 7 miesięcy już. Tak, jesteśmy tutaj już 9. raz w tym roku, od marca. Jest to naprawdę dość męczące i jednak ten ogrom pracy był większy niż przypuszczaliśmy. Nie jestem ogrodnikiem życia. Nie jesteś ogrodnikiem? To jest jedyna rzecz, która może mniej wychodzi w życiu, poza tym jestem idealna. Dokładnie. Ogrodnictwo po prostu nie jest moją silną stroną. Ale ten kwiat żyje. A to była jedna z pierwszych rzeczy, którą zakupiłam. I on żyje bez podlewania. Tak. Kupiliśmy jakiś dziwny system podlewania, że tam niby 200 ml chyba dziennie, czy ileś miało Nie no, podlewać. system działał super. Problem się pojawił w tym, że jeśli było za gorąco, no to kwiat był za mało podlany, a jak się zrobiło znowu chłodniej, no to kwiat był przelany i leciało na dół do sąsiadów. I odebraliśmy mu życie, czyli stwierdziliśmy, że po prostu no trudno. A on przeżył, ja go teraz tutaj obrałam z tych martwych rzeczy i on sobie całkiem fajnie dał radę. Tak, ponieważ Agata jest świetnym ogrodnikiem, w domu w Polsce praktycznie nie mamy kwiatów, albo te co mamy, no to szybko giną. Palmy mamy, ale stoją u teściowej teraz, bo ona je właśnie odratowuje. Więc my kupujemy kwiaty, zawozimy do teściowej i ona się nimi opiekuje i na końcu zostają u niej albo wracają do nas, znowu zmarnieją, no i tak w kółko. Dobra, zabieramy się za składanie, idę po jakieś narzędzia, zaraz jestem. Mamy. Dobra, zmiana klapek na robocze. A te kąpielówki czemu tu leżą? Kąpielówki leżą tam, bo chcą. A propos składania mebli, dajcie znać może w komentarzu, jak wy podchodzicie do tej kwestii. Czy wolicie takie grubsze roboty, nie wiem, jakieś malowanie, szpachlowanie, czy wolicie jednak składać te meble? Jestem ciekaw właśnie, jak to się podzieli. Trzeba odkurzacz kupić, wiesz? No wiem. To prawda, trzeba by kupić odkurzacz, ale byliśmy wczoraj tutaj w takim lokalnym sklepie z RTV AGD, no ale powiem wam szczerze, że kiepsko. Mam do złożenia dwie te szafki, też będzie mi łatwiej. No będę wiedział, żeby zacząć na przykład tak jak teraz od drugiej paczki, a nie od pierwszej. Chociaż nie, bo w pierwszej były znowu śruby. Nożyk by mi się przydał, Agata. Jakikolwiek. Pierwszy raz montuję szafkę z Ikei, żeby było coś takiego, jak widzieliście przed chwilą. Są 4 osobne płyty jako tył. Co to wyjdzie ciekawego?
ale zobaczymy. Kurde, mam taki problem. Kupiłem w Polsce stojak specjalnie do kamery, żebyście lepiej widzieli, żeby można było ładnie ją odstawić. No i oczywiście go nie zabraliśmy ze sobą, więc będę musiał tu może coś na miejscu kupić. Nie mam gdzie ustawić po prostu kamery i nie wychodzi to tak jak powinno. Więc sorry za to, że czasami czegoś nie widać. No ale jeszcze my się uczymy. My się jeszcze wstydzimy do was mówić. Ciężko nam to wszystko przychodzi, nie jest to takie naturalne jak to powinno być. Ale myślę, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Przyjdzie dzień, że się rozkręcimy i będziemy chcieli wam przekazywać to wszystko tak jak potrafimy najlepiej. Chcemy też być jak najbardziej dla was naturalni, żebyście widzieli, że robimy to tak, tacy jacy jesteśmy po prostu. Teraz tutaj śrubki. Dobry moment, aby poprosić Cię o subskrypcję. Na samym początku naprawdę nam to pomaga, więc jeżeli możesz, zostaw nam łapeczkę w górę, zasubskrybuj, a fajnie będzie, jeżeli zostawisz nam też komentarz. A teraz chwila przerwy między składaniem szafek. Zajmiemy się barierką. Kupiliśmy taką oto. Agata tu właśnie ma, nie wiem jak to nazwać, maskownicę może? Taką maskownicę. Chcemy ją tutaj założyć na front balkonu, żeby nie było widać tam tego wszystkiego eleganckiego, co znajduje się na dole u sąsiadów, nie? Idealnie, misiaczku. To jest na naszą miarę szyte. Ciao, ciao. No i co, mamy to. 22 minuty. No, widzicie? Nie tak mało. Wy pewnie zobaczycie tego dużo mniej i szybciej, ale już pokazuję, jak to się prezentuje. Ekspresowy montaż. Nie, nada, to jakby tutaj mocno widać, że jest takie przezroczyste, a naprawdę nie widać nas, nie? Dobra, czas na drugą komodę, ale efekt zobaczycie za chwileczkę. Dla was za chwileczkę, dla mnie za godzinę. Elegancko cytusz. Zrobione. Jedna rzecz z głowy. Zgodnie z obietnicą, małe wyjście. Dzisiaj pogoda taka średnia, tak jak widzieliście prędzej. Padało niestety z 2-3 godziny, chociaż za mną, kurczę, złudnie, ładne niebo widzę. Natomiast jak się tu odwrócę, no to tutaj mamy już zachmurzone. Idziemy teraz uliczką po samochód, ponieważ nie było miejsca na naszym takim głównym placu wczoraj. Musiałem tutaj zaparkować go dalej w osiedlu. Tak się prezentują tutaj nasze blokowiska, nazwijmy to. To jest taka, bym powiedział, gorsza część miasta, taka mniej zadbana tutaj akurat w tą stronę, chociaż to jest tak różnie. Wystarczy, że przejdziemy ulicę dalej i już jest zupełnie inaczej. O, jechał nasz sąsiad właśnie tym samochodzikiem. On sprzedaje warzywa. No i rozwozi tak tutaj lokalnie to wszystko. Staje na ulicy, krzyczy, ludzie z okna tam odkrzykują mu co potrzebują, schodzą na dół albo on wnosi im to do góry. Tutaj wjeżdżamy do naszego marketu, naszej miejscowości MD. Bardzo fajny market. Nowy, otwarty chyba w zeszłym albo w tym roku, nawet otwarty. Okej, a więc jesteśmy w Giardini Naxos, dosłownie 2-3 minuty od naszej miejscowości, spod naszego domu. Bardzo bliziutko, nawet można, jak ktoś chce, przejechać się rowerem, skuterem jak najbardziej, samochodem oczywiście też. Mamy październik, więc dzięki temu mamy gdzie zaparkować. Nie ma większych problemów ze znalezieniem miejsca. Natomiast jeśli przyjedziemy tutaj latem, w pełnym sezonie, niestety jest bardzo duży problem ze znalezieniem miejsca i zaparkowaniem samochodu. No ale tak jak wam wspominaliśmy, my wolimy jednak jeździć poza sezonem, a nie w sezonie.
Tak jak wspominałem, prędzej. Padało dzisiaj około 3 godzin. Mamy teraz godzinę 15, no i wyszło bardzo ładne słoneczko. Natomiast w tamtej części, nie wiem czy to widzicie, jest port, z którego wypływa się właśnie na wycieczki. To organizowane, mamy tutaj bardzo fajną wycieczkę na oglądanie delfinów, więc jeśli ktoś by chciał coś naprawdę fajnego z polecenia, w dobrej cenie oczywiście, no to jak najbardziej polecamy, można tam do nas napisać i powiemy, gdzie się skontaktować i gdzie napisać, żeby coś takiego zakupić. I schodzimy sobie tutaj na jedną z plażyczek, które fajnie tutaj wyglądają, taką zatoczkę zrobioną z kamieni. A zobaczymy, czy nadal woda ciepła, czy się nie wymieszało za mocno. Przedwczoraj, wczoraj się nie daliśmy rady wykąpać ze względu na cały dzień praktycznie spędzony w sklepach. A dzisiaj fala dużo mniejsza niż przedwczoraj, więc spoko. Antoś już atakuje, już wchodzi do wody, więc fajnie. Dobra, koniec przyjemności na dzisiaj. Bierzemy się znowu za robotę. Może jak dzisiaj tak już wszystko składamy, to może faktycznie te meble bym jeszcze złożył. Dobra, pojawił się plan, a mianowicie... Coś takiego, taki zestaw na taras. 1+1 promo pack. A ja biorę się za koło. No, instrukcja, już jest dobrze. Ciekawe. Powiem wam tak, bardzo fajnie, że to wszystko jest opisane. Jak jesteście zainteresowani, to mogę wam pokazać, co dzisiaj robię na kolację. Jest to ciekawe, dlatego że robimy to z owocem opuncji. Jak będziecie kiedyś mieli tą opuncję, mimo że nie widać tych kolców tutaj, to i tak uważajcie strasznie, bo można się zdziwić. One są różne w środku. Takie mogą być, należy jaka tam jest mniej czy bardziej dojrzała. Ja sobie ją będę kroić w takie paseczki. Ja na takie podpieczone bułeczki będę nakładała gorgonzolę albo ser pleśniowy. Wkładamy sobie naszą opuncję. Wkładamy sobie szyneczkę, pomidora jak ktoś lubi, dukolka, pieprzem, solą i gotowa. A ja oddaję was w ręce Mateusza. Dobra, poszło błyskawicznie. Jestem w wielkim szoku. Myślałem, że będę się z tym gównem znowu ucieczkał. Ale o, proszę bardzo. Tak to wygląda w całej okazałości. Piękna szafka. Niby 20 kg udźwigu. Czas na drugą szafę. Tak, to muszę tu klęczyć przed wami. Ej, dobrze to wygląda, co nie? A powiem wam, że ja też lubię to gotowanie, ponieważ nic nie muszę robić, a sobie smacznie jem. Za oknem robi się szaro, buro. Tak prezentują się nasze szafki. No to jest tylko taki malutki balkonik. Tutaj w wejściu zrobimy jakieś 2 krzesełka, stolik. No nie będzie on służył do jakiegoś przesiadywania w nie wiadomo ile osób, ale zawsze można sobie usiąść tutaj po prostu chwilę i posiedzieć na tarasie. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj przywitało nas piękne słoneczko od rana. Agata jeszcze oczywiście wieczorem wpadła na genialny pomysł, że przymierzymy chociaż lamele. No i proszę bardzo, są przymierzone. Na balkoniku z tymi szafkami wygląda teraz tak. Rego. Dobra, zabierz. Dobra, daj poziomicę. To jest najlepsza robota. No i co? Zabrakło nam kleju. Jak widzicie, idzie to bardzo fajnie. Wygląda to coraz lepiej. Ale musimy podjechać po klej, niestety. Ja mam taką myśl przewodnią w ogóle, która mnie natknęła. Spoko jest pojechać sobie we Włoszech bez makijażu, w jakichś takich roboczych ubraniach do Brico, bo przecież mnie nikt nie zna. To nic, że mnie ogląda 10 000 osób, ale do Brico mogę pojechać. W Polsce nie, tutaj tak. No więc tak, byliśmy w Brico, tak jak przed chwilą wam mówiliśmy, jedziemy po kleje. No ale przypadkowo oczywiście były piękne stoliczki na balkon w kolorze takim pistacjowym, więc idealnie będą nam pasowały. No i się oczywiście skusiliśmy, a mieliśmy już nic nie dokupować podczas tego wyjazdu, no ale trudno. Dobra, jesteśmy już na miejscu i kontynuujemy.
Dobra, teraz jesteśmy w salonie, pokój mamy już skończony. No bierzemy się do roboty. Nieprawdaż, pani Prosecco? Nawet. A lameli zostały jeszcze 2. Po lamelach przychodzi czas na korytarz, bo w sumie nie był on w planie, ale sił starczyło, więc dlaczego nie? Dobra, została nam ostatnia prosta i mamy kolejną rzecz z głowy. Teraz musimy poczekać, żeby to wszystko sobie delikatnie podeschnęło. Jak podeschnie, no to bierzemy się za gruntowanko. No i oczywiście zabezpieczanie. Ok, trochę przerwy od tego remontu. Przyjechaliśmy teraz do Taorminy i właśnie będziemy pierwszy raz wjeżdżać kolejką do góry. Co 15 minut jedzie jakaś kolejka. Tutaj wchodzimy? A z atrakcji, jakie tutaj możecie spotkać, to na przykład tutaj po drodze taka rozpiska. Macie kłady, możecie sobie też popływać z kimś łódką, wycieczka na Etnę, delfiny, bardzo popularna wycieczka, nurkowanie, no i oczywiście wypożyczalnie skuterów. To jest, uważam, że to jest jeden z lepszych tutaj środków komunikacji, jeśli jesteście we dwójkę, czy nawet jeśli macie starsze dzieciaczki, żeby każdy wziął jedną osobę, naprawdę rewelacyjnie, że można tutaj naprawdę super wycieczkę zrobić sobie na takich skuterkach. No i przede wszystkim tutaj w centrum, co można zobaczyć, no oczywiście sklepy, restauracje. To jest taka część, jakby to nazwać, co no jest bardzo luksusowa, jest bardzo dużo luksusowych sklepów, bardzo dużo świetnych restauracji wręcz bym powiedział. Myślę, że dla każdego coś dobrego, każdy tu coś dla siebie znajdzie. Jak możecie zobaczyć, z każdej strony wszędzie te sklepiki. No i oczywiście moje dzieciaki tak samo my, że tak powiem, jesteśmy ofiarami tego wszystkiego, bo już musieliśmy zaliczyć właśnie przed chwilą sklep z żelkami na wagę. Co mi się też tutaj podoba, no to jest wszędzie pełno uliczek, małych, wąskich uliczek w lewo, w prawo, które prowadzą też oczywiście do różnych restauracji, które są poniżej. Oczywiście wszędzie sklepiki z pamiątkami. Fajne miejsce naprawdę. Jeśli jesteście na Sycylii, to jak najbardziej jest to miejsce, które warto zobaczyć. Nawet jeśli nic nie chcecie kupić, to warto jest tutaj przyjechać, żeby to po prostu widzieć. Naprawdę fajowskie uliczki. Zawsze lubimy chodzić w miejscach, w których jeszcze nie byliśmy. Za każdym razem jak przyjeżdżamy w to samo miejsce, no to wybieramy się uliczkami, którymi jeszcze nie szliśmy, żeby, wiadomo, odkryć coś nowego. No i może coś pokazać, albo coś polecić. A tutaj jedna z moich ulubionych, z pięknym widokiem. Sami sobie spójrzcie na to. Wąziutka uliczka, bardzo ładnie udekorowana zielenią. No i w tle morze. Nie wiem, czy widać, czy przyświetla. I jakby ktoś chciał sobie jakąś ładną torebkę kupić, chciałaby sobie jakaś pani bądź jakiś mąż chciałby sprezentować coś żonie, no to jak najbardziej można wbijać. Piękny widok. Wszyscy tu się fotografują. Przede wszystkim zaraz wam pokażę, jak podejdziemy do barierki. To co najpiękniejsze tutaj oczywiście, no to widoczek.
Patrzcie to. I to jest moje marzenie. Takie coś właśnie chciałbym sobie tutaj kupić i takim jeździć. Może kiedyś się spełni, zobaczymy. A dla wszystkich, którzy uwielbiają słodycze, mamy też tutaj rewelacyjny sklep. My też zawsze jak tutaj przechodzimy, coś dla siebie bierzemy. Z plusów, nie musicie nic kupować, możecie tutaj sobie wejść, popróbować, ale myślę, że jak każdy z Was zasmakuje tych produktów, to na pewno wybierze coś dla siebie. Mają też tutaj stoisko z napojami wyskokowymi, też można spróbować zanim coś kupicie, więc gorąco go polecam. A tutaj wesele. No i kończymy wycieczkę. Jedziemy do domu. Bierzemy się znowu do pracy. Dużo pracy przed nami. No ale fajnie było tak się oderwać, coś zwiedzić, coś zobaczyć. No i może komuś z Was spodoba się jakieś miejsce i będziecie chcieli tu przyjechać. Witajcie kolejnego dnia. Od rana Was trochę ominęło, nawet wczoraj wieczorem Was trochę ominęło, ze względu na to, że zapełniła mi się pamięć w kamerze niestety. Lamele do samego końca, przyklejone wszystkie, zawisły już obrazy, lampa, wreszcie upragniony karnisz, żeby nikt tutaj nas nie podglądał. No i u nas w sypialni pojawiły się również obrazy. Co tam zrobiłaś? Kupiłam te zdechłe Pokaż. Rolandry. Zobaczcie. Dam mi jeszcze jedną szansę, tylko muszę umyć Troszeczkę głowę. zieleni się pojawi. No tutaj ten pokój jeszcze na razie zostawiamy tak jak jest. Następnym razem jak przyjedziemy, zajmiemy się nim, jakąś szafę tu kupimy i inne takie elementy, żeby już go wypełnić. Dobra, wracając do prac, zamieniłem tutaj drzwiczki na lodówce, żeby otwierały się prawidłowo. Z takich ciekawostek zobaczcie, jaki to jest rozstrzał w czasie, na jakim my już jesteśmy tutaj etapie, a Agata właśnie zaczyna składać pierwszy filmik, na którym się z Wami przywitamy, przedstawimy, no i powiemy, co będziemy tutaj robić i czym się zajmować. Szybka kolekcja. Pojechaliśmy do Riposto. Riposto jest od nas jakieś takie 15 km do polecanej knajpki. Także zobaczymy, co dobrego zjemy. Już raz tutaj byliśmy i też ta knajpka z gustu wtedy była naprawdę mega dobra. Widzieliście ją w poprzednich filmikach. Teraz jedziemy do restauracji Tremese. Zobaczymy, co dobrego nam się uda zjeść. Lampeczki wiszą. Czas na godzinę. Ładnie było. Smacznie było, ale nie będziemy wam polecać tej knajpy. W sensie... Nie no, jedzenie było bardzo smaczne. Może bardzo nie, po prostu było dobre. Było dobre, Bardzo. ale i tanie w sumie. Nie było, no tanie, no było normalne. Nie było takiej zawyżonej ceny, też jesteśmy w Riposto, więc to jest jednak taka knajpa, Gdzieś tam gdzie jeszcze przejść, czy co jest, wracamy? znaczy nie wiem, czy idziemy do Porto. No to podjedź tam tą stronę. Może się po prostu przejść ulicą. Natomiast no, atmosfera była tak gęsta, tak dziwna. No. Oni krążyli tak dziwnie, naprawdę. Tak, kelnerzy chodzili dookoła, patrzyli Dawno przez nie byłam ramię, w takiej- w ogóle zero uśmiechu, zero emocji, jak na rozstrzelanie. Ustawiali, nie? I tam dzieci, nasze akurat były grzeczne, ale te, które sobie chodziły, naprawdę ten chłopiec, tam dziewczynka, No nie, on robił tam nic stał złego, stał tylko sobie. i kot był po prostu za taką folią był i tam obrażony. cieszył się do tego kota, kelner go zgarnął i zaniósł do ojca. No, nie ma łożenia od stolika do stolika tylko. Także Nie no, dziwne. jeśli kiedykolwiek byśmy gdzieś tutaj byli przejazdem i chcieli zjeść w takich naprawdę To nie rozsądnej cenie, jak najbardziej, bo jedzenie było dobre, ale atmosfera naprawdę dziwna. Dobra, zabieramy się za szlifowanką. Odkurzacz już przygotowałem. Idę jeszcze poszukać szlifiereczki. No i zaczynamy.
wieczór, sobota. No i zgodnie z planem bierzemy się za oklejanie. Dobra, wszystko mamy elegancko oklejone. Wszędzie dookoła, tutaj gdzie powinniśmy. No i co? No i tak kończymy dzisiejszy dzień i widzimy się jutro. Jezu, Harry, it's a Harry. A więc tak, mamy niedzielę, godzinę 20. Wziąłem się z Antosiem za oklejanie podłogi. Bardzo ładnie mi pomógł, poszło to dość sprawnie. Tak to się prezentuje. No i co? No i Agata stwierdziła, że bierzemy się za gruntowanie. No faktycznie trzeba to zrobić, żeby mieć spokój już z tym korytarzem. Patrzcie na efekty. A dokąd mam robić, tak? A jak to się robi w ogóle, bo ja tego Tak jak nigdy nie robiłam. sięgniesz. Musisz tak, żeby wiesz. Tak? O. No po prostu żeby było mokre to dane miejsce, tak? Żeby było równo też. No ale żeby było mokre, tak? Tak, żeby było równo. Nie, to szybko pójdzie. Witajcie kolejnego pięknego, słonecznego dnia. My już jesteśmy po kawce, po rogaliku w naszej ulubionej knajpce u Simona, takiej gelaterii tak zwanej tutaj. No i co? Czas dzisiaj na malowanko. Zobaczymy, ile nam zejdzie. Chcemy się jak najszybciej z tym uporać, ponieważ jutro już wracamy do Polski i dopiero przylatujemy tutaj znowu za miesiąc. Tak, nie dałem podtrzymać ten. Najlepszy pomocnik w maczaniu pędzla to ona, Agata. No i witajcie kolejnego dnia. Podsumowując, korytarz gotowy. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Ładnie, czyściutko, bielutko. Wreszcie dom nabiera kształtów już tak w sumie, jadąc od początku. O, może tak. Pierwszy pokój, ten malutki, gdzie wszystkie mamy rzeczy do zrobienia. Tutaj w tym pokoju drugim, wszystko pomalowane, zrobione, brakuje nam tylko szaf. No i jakiś tam ozdób na ścianę. W naszej sypialni, tutaj też praktycznie wszyściutko gotowe. Dalej idziemy korytarzem. Łazienka oczywiście do zrobienia. No i salon też mamy zrobiony, więc uważam, że naprawdę postęp jest spory. No i przede wszystkim tarasik. Na tarasiku też można wreszcie z niego skorzystać, można sobie usiąść, wychillować się chwilę, przewietrzyć. No i co? Teraz właśnie wybieramy się na taki ostatni posiłek. Dzisiaj wracamy do domu. Lot mamy wyjątkowo późno, bo o 22:00. Okej, jesteśmy w Giardini Naxos. Weszliśmy sobie usiąść. Zaraz zamówimy. No i powiemy wam, czy było warto. Wygląda naprawdę klimatycznie. Tak ona się prezentuje. Tutaj z przodu mamy widok na morze. Cały czas muzyczka w tle, no i naprawdę bardzo dużo ludzi, a mamy godzinę, którą mamy godzinę, Agata? 13:30 i mamy dzisiaj wtorek. Klimacik naprawdę bardzo fajny, póki co zobaczymy jak z jedzeniem. Dobra, jedzonko się prezentuje tak. Ja mam sycylijskiego burgera, jakiś ich mniejszy przysmak. No
i Agaty lasagna. Wygląda bardzo ładnie. Dobra, zaraz zobaczymy jak to smakuje. Czy faktycznie jest dobre, czy nie bardzo. Jest to burger z pistacją. Pierwszy raz w życiu coś takiego jem, dlatego zamówiłem, żeby zobaczyć co to jest. Zaraz się okaże. Pachnie świeżo. No, dobry. Wtrącamy wam tu taki wątek kulinarny, bo wiem, że wielu tutaj czeka na takie rzeczy. W szczególności pozdrawiam Bartka, tak będzie wiedział, że to o niego chodzi. Bardzo, bardzo dobre. Śmiało możecie tu wbijać. Dobra, pojedliśmy pięknym widokiem, posiedzieliśmy, trochę odpoczęliśmy, ale zobaczcie jak pięknie prezentuje nam się morze. No i tutaj tak prezentuje się ta restauracja naprawdę w fajnym miejscu. Zmęczeni już remontem, Uciekamy z Sycylii, jesteśmy obecnie na Teneryfie. aby naładować baterie i wrócić do Was w lepszym wydaniu. No i wreszcie Wracamy na Sycylię. ostatniego pobytu minęły tutaj dobre 2 miesiące. Jeden nie żyje, nie? A kukaracza? Próba numer 2. Zaraz się wywołuję. Koniecznie zostańcie z nami do końca.